Znajdujemy się obecnie przy wejściu do schronu obrony cywilnej, dawnych zakładów KDO Zręb, czyli zakładów, w których produkowano dźwigi osobowe, między innymi te dźwigi, które jeszcze do dnia dzisiejszego funkcjonują w naszych polskich blokowiskach z czasów PRL-u. Okej, jak widzicie, mamy wejście przez okno i stoi tutaj drabinka, także zejdziemy sobie po niej na dół. Jak po schodach. Dobra, jesteśmy już na dole. Jak widzicie, mamy tutaj prysznicę i znajdujemy się obecnie w podziemiach hali produkcyjnej, która już została zburzona, a podziemia zostały i schron jest połączony z tymi podziemiami, dlatego będziemy się kierować w tamtą stronę i za chwilę do niego dojdziemy. Do eksploracji tego miejsca będzie jeszcze niezbędna jedna rzecz w postaci takiej maseczki przeciwpyłowej, najprostszej, ze względu na to, że jest tutaj bardzo dużo pleśni i przebywając tutaj dłuższy czas można to odczuć, a to nie jest dobre dla zdrowia, także zakładamy i idziemy. Ok, możemy ruszać. Ok, tak jak mówiłem, znajdujemy się w podziemiach nieistniejącej już hali produkcyjnej, gdzie są prysznice, jak widzicie, dla pracowników. Tutaj mamy umywalki, tutaj toaleta i zasypana klatka schodowa. Zasypana klatka schodowa, która prawdopodobnie prowadziła z hali produkcyjnej. Zamknięta na kłódkę. Powiem wam, że tą wilgoć to się już da odczuć tutaj na wejściu. Tyle tego tu jest. Ok, idziemy dalej. Tutaj jest taka siatka. Mogłoby to świadczyć o tym, że była tutaj szatnia. O, mamy jakieś zamknięte drzwi. Jakiś klucz. Sprawdzimy drugi. Nie pasuje. Już ktoś próbował to otworzyć. Tak, czyli dobrze myślałem. Tutaj były szatnie. Jak widzicie, są szafeczki na ubrania. No, jeszcze mamy ubrania pracowników. Proszę, jest nawet logo firmy Translift. Translift to jest firma, która była po KDO Zręb. O, resztki ubrań mamy jeszcze. O, i widzę, że tu jakieś płyty leżą. Program do rozliczeń podatkowych za rok 2012. No tutaj to samo. No, to wszystko to jest to samo. Ale nowe i zapakowane. To jest ciekawostka. Następna klatka zasypana. Powiem wam, że to tak niepewnie wygląda, dlatego nie będę podchodził do tego za blisko. O, mamy jakieś pomieszczenie z archiwami. Widzę, że tutaj ktoś poustawiał jakieś deseczki, bo jest już wyższy poziom wody. W ogóle zobaczcie, ta woda jest taka rudawa. To chyba od rdzy wszystko poszło. Dlatego tak zmieniła kolor. Tu mamy regały, ale są puste. O, i mamy archiwa. I to nawet sporo tego jest. Wszystko zapleśniałe i tutaj cholernie to czuć, nawet przez maskę.
Co my tu mamy? Raporty ochrony. Jeszcze z 2010, 11 i 12. Ciekawe. No tu mamy coś już otwartego. Co to jest? Zobaczymy. Raport ochrony 2007. Agencja Ochrony Juventus z 2008 roku. Raport z przebiegu służby w dniu 31 grudnia 2007, 1 stycznia 2008. Ochrona obiektu Translift odbyła się zgodnie z regulaminem ochrony oraz wytycznymi kierownika zakładu. Spójrzmy sobie na raport z 2012 roku. Raport z przebiegu służby w dniu 26-27 listopada 2012. Ochrona obiektu Translift odbyła się zgodnie z regulaminem ochrony i wytycznymi kierownictwa zakładu. Czyli tutaj wszystko prawdopodobnie do 2012 roku funkcjonowało jeszcze prężnie, łącznie oczywiście ze schronem. No, tutaj już wszystkie archiwa są tak zapleśniałe, że pewnie tego się nie da otworzyć. Ale powiem, że robi wrażenie, tak czy siak. Dobra, tak więc to już jest koniec podziemi hali produkcyjnej. Teraz będziemy wchodzić do schronu, który jest tutaj po lewej stronie. To jest połączenie, jak widzicie. Już mamy pancerne drzwi na wejściu i widać, że kiedyś były zamknięte i chyba ktoś je pomógł otworzyć. No i tutaj mamy takie też wzniesienie, pewnie po to, żeby schron nie został zalany wodą. Kolejne drzwi wyjęte. No jak widzicie, tutaj też kłódka była. Czyli ktoś je pomógł zdemontować po prostu. Wow. Zobaczcie, ogromny stół. Nawet mamy gniazdka telefoniczne jeszcze. A tutaj mamy schemat organizacji PDST podstawowy w KDO Zręb, Warszawa. Hala produkcyjna, parking, budynek oddziału transportu. No, tutaj mamy apteczkę. Jeszcze jakieś pozostałości są. Woda utleniona. Tutaj też woda utleniona. O, tu mamy stół. Jak się większość osób orientuje, to jest taki stół do rysunków technicznych. Często można to spotkać w zakładach pracy właśnie. I nawet znalazł się tutaj. Kolejne pomieszczenie, trochę zestawione jakimiś szafkami. No, czyli tutaj też była taka szatnia jakby. O, i mamy nawet, zobaczcie, takie czapki obrony cywilnej. Tu mamy nawet karton z tym. Jakieś gazety. ’92 rok. No, czyli już trochę czasu minęło. Myśl wojskowa. Aha, to wszystko to jest to samo. No jeszcze nawet nie. Przegląd obrony terytorium kraju.
87 rok. Artykuły publikowane w przeglądzie obrony terytorium kraju mają charakter dyskusyjny i odzwierciedlają poglądy autorów na omawianie zagadnienia. Gdybym miał tyle czasu, to bym sobie to chętnie poczytał. Ok, mamy kolejne pomieszczenie. O, i zobaczcie, to jest ciekawa rzecz. To są tak zwane urządzenia filtrowentylacyjne do filtrowania czystego powietrza. Spore filtry, zawory. Z tego co widzę, w ogóle to ten mechanizm jest elektryczny, ale jak wiadomo, tu nie ma prądu, więc nie uruchomimy tego. I nawet jest odcięty kabel, także tym bardziej tego nie uruchomimy, ale tu jest też mechanizm ręczny, którym się kręci i wtedy filtruje czyste powietrze, z tym, że z tego co widzę, tutaj w ogóle nie ma tego paska napędzającego, a powinien być, jak dobrze się orientuję, no ale zakręcimy i zobaczymy. No niezły hałas generuje, no ale powiem, że robi wrażenie. Zobaczcie. To jest magazyn całego sprzętu. Są tutaj hełmy, filtry, maski. I to jeszcze w bardzo dobrym stanie. Niektóre w ogóle nie są zapleściałe i nadają się do użycia. Hełm ochronny, przeciwuderzeniowy z daszkiem, ale nie ma daty produkcji. Cena detaliczna 96 zł. Kolejny słonik w dosyć dobrym stanie. Trochę wilgoci na nim jest, ale można byłoby go przeczyścić i używać normalnie. Tutaj wszystko jest popakowane w te takie torby, które się nosi właśnie, w których się nosi filtry do tych masek. No i tutaj jest cały wysyp takich rzeczy. O, i tu mamy nawet filtry te takie okrągłe, bezpośrednio wkręcane w maskę. I nowiutkie też, zobaczcie. Jeszcze mają tutaj te nakrętki fabryczne. Ok, tutaj mamy już kolejne pomieszczenie. No i widzę, że też są jakieś zbiory. Tylko że tutaj mamy inne maski w tych woreczkach takich. Właśnie tak. Tak to powinno wyglądać. Oj, tutaj jest kolejna bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie to są tak zwane pakiety przeciwchemiczne. Możemy otworzyć jeden. Taki zaplombowany. Może być ten. Sposób użycia pakietu przeciwchemicznego. W wypadku skażenia skóry i odzieży substancją trującą należy suchym kawałkiem gazy znajdującym się w przykrywce pudełka zdjąć ze skóry substancję trującą. Wyjąć mniejsze naczynko, nie zdejmując pokrowca i przekuć je metalowym ostrzem przymocowanym do przykrywki. Płynem z naczynka zwilżyć kawałek gazy i wytrzeć miejsca skażone skóry. Chronić oczy. Zwilżyć płynem skażone części odzieży i przetrzeć naczynkiem w pokrowcu. Zwilżenie i wycieranie powtórzyć kilkukrotnie.
zużywając całą zawartość naczynka. No ciekawe, tutaj jest plomba, także zdejmiemy sobie to teraz. Muszę to otworzyć tak z wyczuciem. Cholernie to śmierdzi. Macie szczęście, że tego nie czujecie. O, i mamy tutaj wszystko. Jest ostrze do przekuwania. Strasznie to śmierdzi. Zobaczcie. Tak to właśnie wygląda. No, właśnie to się przedziurawia tym ostrzem. Tutaj z zestawu. Ok, już mamy ostatnie pomieszczenie. Puste, jak widzicie. I zbliżamy się do końca schronu. Tutaj mamy takie małe wyjście. I za nim jest tunel ewakuacyjny, który widzę, że jest już zasypany, także daleko już nie pójdziemy. No tak, bo tu już mamy nad nami nowe osiedle, więc można było się domyśleć, że to będzie zasypane. Tak więc musimy się cofnąć do naszego wyjścia.